Nasz bór. Nasz bór. Witam Was, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Jesteśmy w moim kole, gdzie zaczynałem polować. Ze mną jest mój brat Grzesiek. Witam serdecznie wszystkich. Cześć. Oficjalnie do kamery. Trochę to podzielimy. Ja idę sobie usiąść na ambonę, wezmę sobie kamerę. Natomiast Michał pójdzie z Grześkiem i będziemy polować małe na co dzisiaj? Rogacze. Dziki, lisy. Mamy dziki, lisy. Jesteśmy w uroczysku RTV, a czemu RTV to zobaczycie później. Tutaj jest taka mega duża wieża, 300 metrów. Teren fajny, słuchajcie, poprzecinany takimi samosiejami, łąki pokoszone są. Sprawdzimy, czy jest ruja. Wziąłem ze sobą wabik. Ponoć już jest tu u Was, nie? Zaczyna się powoli. Zaczyna się. Ja wabię tym, Ty masz butolo ze sobą? Mamy butola. Dokładnie. Grzesiek będzie polował z podchodu z Michałem, a ja sobie siądę na ambonie, no i zobaczymy. No i coś tu, jakieś dziki też tu chodzą, nie? Mamy owiec, mamy tutaj szkodę, także połamania. Połamania, zobaczymy co to będzie. Ja jestem tu rzadko, w kole jestem, ale poluję tu bardzo rzadko. Natomiast tak jak zdałem się na brata, mówi siadaj tu, jest szansa, że coś wyjdzie. Ruszamy ruszamy w pnie. Nasz bór. Nasz bór. Wyruszamy z Michałem na podchód. Chciałem kolegom i koleżankom pokazać naszą broń rodzinną. To jest Majnicher. Nasza broń rodzinna po naszym tacie. Najpierw ją Kamil często z nią polował, teraz jest w moich rękach. No i dzisiaj postanowiliśmy, że zapolujemy z tą bronią. Ruszamy w teren, zobaczymy, czy ruja już się u nas zaczęła. Idziemy. Ja już na ambonie, także siedzę sobie spokojnie. Słuchajcie, zobaczymy, co się będzie działo. Nie będę się rozgadywał w tym odcinku, jak mój brat się wykaże. Tak naprawdę występuję pierwszy raz na kanale. Poszedł z Michałem, oni będą polowali z podchodu, gdzieś tam się będą kręcić po tych łąkach wykoszonych. A mamy przed sobą prawie jęczmienia takiego biednego, mamy owiec. Może tu jakieś dziki wyjdą, mamy pięknie wykoszone łąki, widać tam za mną. I nie będziemy się tu za dużo rozgadywać, także będziemy próbowali upolować rogacza, dzika, a może drapieżnika. Mam ze sobą wabiki. Oczywiście będziemy testować. Ten wabik mi najbardziej pasuje. On jest dostępny u nas na stronie, także zapraszam. Ma regulację tonu. Spróbujemy. Ponoć ruja tutaj już wystartowała. To jest sam początek rui. Dzisiaj jest, moi drodzy, 17 lipiec, więc ewidentnie początek. Nie liczyłbym na cuda, ale oczywiście spróbujemy zawabić. Moi drodzy, no i teraz mamy zwierzę. Już się troszeczkę zaczęło pokazywać. Tu jest sarna, kuska, a na lewo od niej, czekajcie, bo ja muszę tu jakoś poluzować te statywy. O, tu gdzieś jest rogacz, teraz go spróbuję namierzyć. O, jest. Tu jest rogacz. Jest to stary rogacz, wydaje się na selekta. Zaraz zobaczymy. Pod to słońce to mi się tak źle tutaj nagrywa. O, widzicie? Spróbuję go pooglądać jeszcze przez lunetę. Nie jest to żadna rewelacja, ale jest to rogacz selekcyjny. Wydaje mi się, że taki na pewno do strzelenia by był. I myślę, że nam się pokaże. Ten zoom duży, a ten statyw. O. Jakby nam się pokazał troszkę bliżej, bo on jest na dystansie 150 metrów, to spróbujemy. Ale jeszcze mamy chwilę czasu, więc pooglądam go przez lunetę. No i zobaczymy. Na wab nie reaguje nic, kompletnie nic nie chce przyjść. Totalnie tak słabo, że tak powiem. Dobra, skupimy się na tym rogaczu. Pooglądam go przez lunetę i zaraz Wam powiem, czy będziemy strzelać, czy nie. I kolejne sarny nam wyszły. Ale jakby to była Kornelka albo Stasiu, to od razu powiedzieli, że to nie kozy, tylko kozice. Niestety rogacza nie ma, był jeden. Pogonił kuskę i gdzieś poszedł. Ale mam taką cichą nadzieję, bo już kamerę wziąłem do ręki, bo tu jest problem taki, że na tej ambonie jest przybita ławka, słuchajcie. I nie mogę statywem się obracać,
Więc wziąłem kamerę do ręki, no i tak trochę tej sarny, z tej jednej ambony widziałem tutaj 6 kóz i jednego rogaczyka, którego wam pokazałem, ale pogonił gdzieś kozę i poszedł za nią. Ale tu jest jeszcze jedna sztuka, gdzieś tu gdzieś tutaj. Ją przed chwilką widziałem, ale dosłownie przed sekundą w tych harapuciach i się schowała, ale nie oceniłem, czy koza, czy kozioł. No czekamy, zobaczymy. Może akurat. Mamy jeszcze jedną kozę i koź leci. Koźle, widzisz? Leci wzdłuż tego zielonego. Podejdziemy jeszcze kawałek bliżej, spróbujemy znaleźć jakiegoś rogacza. Mieliśmy właśnie kolejną sarnę kozę. Idziemy dalej szukać naszego rogacza. Mamy przed sobą rogacza, natomiast ciężko jest ocenić, co to jest za rogacz, ponieważ jest daleko. Spróbujemy go delikatnie podejść, aczkolwiek będzie to bardzo ciężkie, bo już nas zobaczył. Ale nie mamy nic do stracenia, próbujemy.
Żebyś takie tam... Mieliśmy rogacza, ale rogacz w mojej ocenie został wyceniony za młody. Myślę, że miał 3. głowa maksymalnie, był regularnym szóstakiem. Idziemy dalej szukać czegoś ładniejszego. Mamy następną kozę. Czekajcie, nie wiem, gdzieś tutaj uchwycę tą kamerę. Chyba się z tym krzakiem schowała. Była tutaj. O, tu jest. Tutaj jest następna. No tej sarny muszę wam powiedzieć, że jest tu naprawdę sporo. Jedna ambona, tych kóz naliczyłem już 8. Naprawdę sporo. Coś się dzieje. Słońce zaszło, zaczęło się dziać. Moi drodzy, sarny było masę. Był jeden mały, fajny, mocny kozioł. Nie zdążyłem go dobrze ocenić. Wyskoczył za mną, za pleców z takich wysokich traw. Zobaczył kozę i pobiegł za tą kozą. Na wabik nie reagował nic. Nie wiem, w ogóle na wabik nie ma reakcji sarny na wabik żaden. Ani na przestrach koźlęcia, ani na mikot, nic. Po prostu ta ruja jeszcze, ona już się zaczęła, bo ewidentnie widać, że kozły są zainteresowane kozami. Ale jako takiej reakcji typowo na wabik, żeby rogacze gdzieś nawet podnosiły łeb, szły w kierunku wabiarza, nie dzieje się nic. Ruja u naszym łowisku się rozpoczęła, delikatne oznaki widać, natomiast rogacze jeszcze nie reagują na piszczałkę, tak powinny. Widzieliśmy dużo saren, no i jutro ciąg dalszy zmagań. Dashmur, witamy Was ponownie z Wielunia. Następna nagroda wpada do kubła Szczęśliwej Trzynastki. Tym razem celownik noktowizyjny. Noktowizyjny firmy Infiray. Jest to TD50. Nagrodę ufundował tutaj sklep Tamet Group z Olsztyna. Jest to kolejna jakaś wartościowa nagroda. No, Tamet jest głównym dystrybutorem Infiraya na Polskę, tak? Na Polskę, no. Także pozdrawiamy i dziękujemy. Dziękuję Markowi za taką nagrodę, tak, oczywiście i całemu zespołowi Tamet Group. Tak na dobrą sprawę celownik nocno-dzienny z obrazem kolorowym. No jest już troszkę takich urządzeń bardzo podobnych, aczkolwiek ten jakościowo tak naprawdę też jest całkiem wysoko. Z wbudowaną baterią, dodatkową baterią. Oczywiście dodatkowo posiada iluminator podczerwieni, też na 2 falach, tak naprawdę 940 i 850 widoczny i niewidoczny, co już też miałeś okazję testować. Tak, ale to decydujemy przy zamówieniu, tak? Jeżeli ktoś by chciał kupić, to można sobie wybrać ten albo ten. Można sobie przy zamówieniu dobrać tak naprawdę laserek, jaki nam tam spełnia nasze wymagania. I tak na dobrą sprawę, no co? Możliwość nagrywania, połączenia Wi-Fi, czyli to, o co dzisiaj najczęściej pytacie, czyli czy można nagrywać filmy, jak z tego widać, no, tak naprawdę nocno, bardzo fajny zasięg. Już nie pamiętam, ile dzisiaj tak naprawdę pokazują te wszystkie parametry firmowe, ale naprawdę widoczność spokojnie na pewno osiągnie 200 metrów, czyli ten nasz legalny zasięg do polowania.
Można sobie z tego całkiem nieźle popatrzeć. Przede wszystkim to co? Sylwetka tej lunety. Sylwetka lunety wskazuje jako luneta zasadnicza, Tak, klasyczna dokładnie. tak naprawdę, co już naprawdę jest fajnym takim tematem. Oczywiście na dzień można sobie na szybkim montażu ściągnąć laser i też można sobie z nim gdzieś tam popolować w dzień. Można go sobie ustawić tak jak potrzeba. Oczywiście, bo to tak naprawdę w zależności od tego, czyli dzisiaj się poluje na dziki sanitarne z tłumikami i tak dalej, wtedy jest lepiej, gdy ten laser jest wyżej. Nie odbija wtedy światła sztucznie od tłumika. Jaka wartość, Kamil? Na dzień dzisiejszy? Wartość tego urządzenia na dzień dzisiejszy to jest 6000 zł, niecałe, bo bez 10, 5990. Także całkiem fajna nagroda, kolejna wpada do puli tej naszej szczęśliwej 13. 2-0. 2-0 już tak, Tak. tak, jak to zostało nazwane. No i co? Zapraszamy, tak? Bo... Zasadniczo, no to co? Kupować? Tak. Rzucać losy? Rzucać losy, chociaż już jest ich naprawdę sporo. Nawet muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj ja też to sobie dokupiłem. Załapałem się w limicie, ale no nie wypadało rzucić losów, jeszcze bym sam siebie wyciągnął. Chociaż tu Kamila mi podsuwała, mówi masz kupon, wypełnij, ale jednak nie wypełniałem, więc powiem Wam, że ilość losów, która jest już tam u nas w tej... Jest całkiem jest imponująca jak na razie, mega. no, ale to chyba przez to, że dorzuciliśmy też tam, zmieniliśmy troszeczkę te warunki, jak na początku rozmawialiśmy o tym, że dorzucimy do puli nagród paragony, faktury, które są już w łącznej wartości 5000 i broń używana i broń sportowa. Także to na pewno podbiło troszeczkę tutaj tą pulę tych losów. To co? Widzimy się przy następnym... Przy następnej nagrodzie. Przy następnej nagrodzie. No, zobaczymy, Chyba, że co tam gdzieś wpadnie. wcześniej przy jakichś rogaczach. A no to jest druga sprawa. To na polowaniu w łowisku potrzebie może jeszcze coś tam pokażemy. Do zobaczenia i do żbur. Do zobaczenia, Daszbur. Powodzenia. Moi drodzy, z racji tego, że jestem na swoich starych śmieciach, że tak brzydko powiem, postanowiłem odwiedzić legendę ziemi częstochowskiej. No, dziękuję. Kolegę Zdzisława Korzekwę. To jest prezes koła mojego brata, tak? Dobrze Tak, mówię? zgadza się. Zgadza się, tak. No. Rogasz Krysińska. Tak jest, bo nie wiedziałem, czy prezesem, czy łowczym, więc mi się to zawsze myli. No z Grześkiem idziemy dzisiaj na polowanie, no ale Zdzichu mnie zaprosił tutaj, żeby pokazać taką, jako ciekawostkę chciałem wam przede wszystkim pokazać. Meble z motywem łowieckim. Oprócz tego, że jest z nami Zdzichu, Marcina to już znacie, no jest tutaj osoba... Mój kolega Sławek, który jest renowatorem tych przepięknych starych meblów. Także zostawiam Was ze Zdzichem, ze Sławkiem i oczywiście z Michałem. My sobie tu ze Stasiem obejrzeliśmy już wszystkie meble, ale chciałbym, żeby to ładnie nagrać, żeby Zdzichu ze Sławkiem Wam trochę opowiedzieli na temat tych eksponatów, bo nie wiem jak to nazwać, Zdzichu, bo to jest chyba eksponat, tak? Tak, to są eksponaty, to są wszystko antyki, bo to są meble, które mają powyżej 120 lat. Co najmniej. Co najmniej. Co najmniej. Są i takie, które mają i 300 lat. Dobra, ja się nie wypowiadam, zostawiam Was z ekspertami. Zapraszam do środka, obejrzymy wszystko z bliska i powiemy co nieco na temat starych mebli w stylu myśliwskim. Drodzy Państwo, koledzy myśliwi, chciałem zaprezentować taką dość sporą kolekcję tych mebli myśliwskich. Ja jestem kolekcjonerem, członkiem klubu kolekcjonera i kultury łowieckiej przy zarządzie głównym Polskiego Związku Łowieckiego, oddział Częstochowa. No i tym kolekcjonerem jestem od 53 lat, bo mając 3 lata zacząłem się tym interesować. No i częścią tego mojego kolekcjonerstwa to jest taka pasja do mebli, do starych bibelotów. I tutaj jak widać na załączonym obrazku, no jest to dość spora kolekcja, bo tych kredensów tutaj jest około 50. To są kredensy zwożone z dużej części Europy. No bo mamy Francję, Włochy, Niemcy, Belgię, Hiszpanię, Danię, Holandia. Z tym, że Holandia w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo wszystkim się meble holenderskie kojarzą z takim szrotem. To są ładne meble, z tym, że nie są to antyki, bo w większości są stylizowane na antyki, prawda? No i tutaj z takich ciekawostek, szkoda, że nie widać tego, ale może podejdziemy, taka rodzynka w ogóle, taki rodzynek w całej kolekcji jest akurat za ścianą. Tutaj się nie mieści, bo on ma 3,70, prawie 3,80 wysokości, meble zamkowy. A już tak powiedzmy o szczegółach i jak wygląda praca przy tych meblach, ile to trzeba poświęcić czasu na tą renowację, to poproszę kolegę Sławka jako fachowca w tej dziedzinie. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o renowację mebli, nie wiem czy w Polsce, no na pewno jest w pierwszej trójce renowatorów, bo tych ludzi jest bardzo mało, a już dzisiaj powiedzmy, no raz, że się wykruszają, a powtórę to tak, młodzieży za bardzo w zawodzie nie ma. Jestem najmłodszy.
No to widzisz. No najmłodszy, a ma już jestem ponad najmłodszy. 40 lat. No. To znaczy nie, mam ponad 50 lat, ale jestem najmłodszy. Ja po prostu tak, no, tu na przykład mamy kredens Florencja, to jest mebel włoski, datowany na 1830-1840 rok. Mebel jest robiony na zamówienie, ponieważ w meblach florenckich bardzo rzadko występują łączniki. Tutaj występuje. I koszt w ogóle takiego mebla jest ogromny, bo kosztuje bardzo dużo pracy. Nad takim meblem trzeba spędzić około 300 godzin. On jest wykonany praktycznie od zera, czyli po prostu trzeba ściągnąć całą farbę starą, ubytki, pouzupełniać ubytki i ja taki element jeden w rękach mam 10 razy co najmniej. Tutaj na przykład jest... No, ale tutaj powiedz Marku jeszcze coś o szkle, o szybach, bo to są witraże, które zachowały się w oryginale. Oczywiście tu było szkolane. Tak, szkolane, lutowanie jest oryginalne, także bardzo rzadki mebel, który no ja takiego mebla, powiem szczerze, no w renowacją się zajmuję bardzo długi czas, takiego mebla nie widziałem, w takim stanie i w takim po prostu, no jest oryginalny mebel, bardzo oryginalny mebel. Tutaj mamy mebel Zachodnia Europa, podejrzewam, że to są Niemcy. I to jest mebel taki zwykły, ale tutaj na przykład, przejdźmy tutaj. Ten mebel, tutaj byłoby łatwiej. Ten mebel to jest wykonanie gdańskie. Unikat w skali Europy. Ja powiem szczerze, takiego mebla nie widziałem. I moi koledzy, którzy się zajmują lata renowacji, takiego mebla nie widzieli. Ten mebel jest po prostu unikatem. To jest okres mebel gdański, czyli to jest dwudziestolecie międzywojenne, ale wykonanie tego mebla jest po prostu no niesamowite, niesamowite. Jest całkowicie jest w oryginale. Tu nie było praktycznie nic do poprawy, oczywiście oprócz lakieru, tak? Lakier, no oczywiście wszystkie te komponenty, które po prostu się tu znajdują na tym meblu, są najwyższej jakości. W tych meblach my nie stosujemy żadnych innych farb, czy lakierów, czy bejc, tylko najwyższej jakości. No bo jeśli meble są najwyższej jakości, no tak, to po prostu to są stosowane tutaj na przykład, to jest Francja, to jest mebel francuski, 1860-1880. No, takich mebli jest dość dużo na rynku, tylko że trzeba przyznać, że w tej chwili niestety, ale podejrzewam, że ja i może jeden zakład, który się zajmuje po prostu renowacją, przyjmuje takie meble do renowacji. Takich mebli nie przyjmuje praktycznie nikt, bo to są meble duże, a średnia wieku teraz renowatora to jest w granicach 65+. Także mówię, to są meble całkowicie po renowacji i według mnie taki mebel, ja daję gwarancję około 50 lat, że się nic z nim po prostu nie będzie dziać. I tutaj na przykład, tutaj mamy kolejne meble. Ich mebli jest za dużo, żeby tego po prostu pokazać. Zdzisław jest właścicielem według mnie największej kolekcji kredensów tego typu na świecie. Bo często właśnie muzea zlecają nam jakieś tam renowacje i powiem szczerze, ja nie widziałem, żeby ktoś tyle miał. Nie wiem, czy tutaj, tutaj jest kolejny mebel. Kolejny mebel Florencja. 1830-1850. I też oczywiście wszystko było poddane kapitalnej renowacji. I oczywiście wszystko się otwiera. Wszystkie zamki chodzą. Szuflady. Wszędzie jest stosowane, wszędzie jest praktycznie stosowane właśnie szkolane. No, przetrwać do tych... też poznaje wiek mebla. Tak, ale to mówię, to są perełki. Nie wiem, czy będzie widoczne to w kamerze, ale widać takie refleksje, załamanie światła. Nie jest to prosta, zalewane. Prosta szyba. I tutaj nie wiem, czy my w ogóle dojdziemy, bo jest wspaniały monument. Tylko nie wiem, czy to Zdzisław No będzie tutaj widać. będzie go widać. Tu można, to jest mebel pałacowy, nie ma korony. Zamkowy. Nie ma, przepraszam, tak, zamkowy. Tu nie ma korony, bo korona jeszcze jest 70 cm do góry. To było poddane renowacji. Robiło to parę osób przez 3 miesiące.
To po prostu jest, no to jest dla mnie, to jest no, arcydzieło, bo samo, tutaj proszę zobaczyć akurat no, same blaty, marmurowe blaty. Tutaj, tu się to skrzydło, Otwórz tą to zbitkę, skrzydło żeby było widać. waży 68 kg. To wymagało około 150 godzin pracy. Samo to. Chodź zobaczyć. Nie widziałem. To jest po prostu arcydzieło. Oczywiście wszystko zostało, wszystkie rzeczy po prostu dopasowane, zamki. Praktycznie chyba jeden zamek tylko jest nie w oryginale, wszystkie po prostu było dopasowane. Ale to jest, no to jest arcydzieło po prostu. To jest mebel właśnie zamkowy. Wszystkie oczywiście, no. Tutaj mi zawadza. To wszystkie po prostu półeczki, wszystko jest podorabiane. Proszę zobaczyć. Wszystko jest marmur, wyczyszczone, wygładzone. I tu jest, mówię, mnóstwo przeróżnych mebli, które, no w tej chwili to stoły. No to akurat nie widać tych stołów, tu są krzesła, można sobie zobaczyć tam dalej. No to są tysiące godzin pracy. Tysiące godzin pracy przy renowacji i no powiem szczerze, że w tej chwili ciężko znaleźć w ogóle ucznia, który by się podjął tego robić. Jeżeli Szkoda, bo jest to my ciekawe odejdziemy, zajęcie, prawda? nasz zawód się wykluczy za jakieś 15 lat, podejrzewam. I będzie już koniec. Także mówię, że w tej chwili tych mebli będzie coraz mniej. To ty mnie, Sławciu, nie strasz, bo będę musiał zintensyfikować zakupy. To znaczy wiesz, ale ja już też nie daję rady tego przerobić, bo to są naprawdę, to ktoś, ja nie popędzę tego, ja tego nie pogonię, tu każdy element, ja każdy mebel traktuję indywidualnie. A trzeba dodać jeszcze, że sztuką jest też kupić takiego rodzynka, dlatego że Bardzo dużo sztuk. no musimy mieć znajomych gdzieś tam w danym państwie, żeby Tak. wyszukiwał nam takich. I to często się tak zdarza, że po prostu jest natychmiast rozchwytywany ten mebel. To albo się uda, albo nie. Bo większość tych mebli, no to na przykład jak mi wysyłają zdjęcie, żeby potwierdzić autentyczność czy nie, no to ja odmawiam, bo to są po prostu repliki z lat 80. Bardzo dużo mebli jest z lat 80. Była wtedy moda, wtedy się tworzyły po prostu te meble, te stare, nowe tak zwane. Kupowano deski stare, rozbierano stodoły, stolarze robili. Ja często po prostu spotykam się z meblami, które są nowe, a udają stare. I ludzie, którzy się w ogóle na tym nie znają, no nie mają zielonego pojęcia, tak? No co, ja Wam mogę tylko pogratulować kolekcji, pogratulować fachu. Nie, no, Zdzisławowi pogratulować. To jest tylko część kolekcji. Nie, według mnie to jest jedna czwarta ułamek tej kolekcji, bo tam jest mnóstwo jeszcze mebli, które są porozstawiane. To jest Mnóstwo w garażu. 50 tych kredensów, one są pozestawiane, prawda? Jeszcze w garażu mnóstwo, które tam no, Najpierw mnóstwo. hobby, potem pasja, a teraz no to jest Znaczy, obsesja. według mnie to muzeum narodowe nie ma tyle eksponatów, co ma Zdzisław. No, to jest Gratuluję. jeden największy kolekcjoner chyba w Polsce i w Europie. No. Gratuluję Sławkowi fachu w ręce. No trochę mi się skończył ten fach kiedyś, bo niestety miałem wypadek. Pośpiech i własną głupota. No i teraz na przykład rzeźbienia mi na przykład nie wychodzą. Muszę na przykład korzystać z rzeźbienia automatycznego. No a dawniej dłuto i tego. No i teraz na przykład no, jest ciężko, tak? No ale to jest wypadek przy pracy. Większość renowatorów nie ma albo palca, albo dwóch palców, no bo to albo jakaś tam szlifierka Taki urok pracy. I potem w knajpie 5 piw, proszę. Tak, tak, no, także to jest taki właśnie urok pracy niestety. Taki mały przerywnik od polowania, od myśliwego, od dosyć znanego myśliwego, także co, ja Wam dziękuję. Numer do Zdzicha zostawię Wam pod filmem, jak ktoś by sobie taki mebel chciał kupić, to może tutaj do Ja kolegi zachęcam. Zdzisława zadzwonić, umówić się, przyjechać, jesteśmy w województwie śląskim, także Zdzichu to jest rozchwytywane, ale czas znajdzie. Także Dla myśliwych zawsze. Tak, tak. dla myśliwych. kieliszek dobrej nalewki też się u Zdzicha zawsze znajdzie. Także ja jeszcze mówię raz, że to są meble najwyższej jakości. Dziękuję. Ja dziękuję Ja za też poświęcony dziękuję. czas. Jaki tam poświęcony czas? Do zobaczenia w Gniewie. Do zobaczenia w niej. Dasz A Bóg. może jeszcze dzisiaj wieczorem będzie. A może się będziemy widzieć.
Dashbur, witamy Was rano. Dashbur, witamy. Godzina 4. Wczoraj się nie udało ani mi, ani Grześkowi strzelić. No i co tam, widziałeś jakieś sarny, nie? No, sarem dużo widzieliśmy, ale rogaczy nie za dużo. No i co, przyjechaliśmy rano, to świt, idziemy na podchód. To samo miejsce, jesteśmy w tym samym uroczysku na RTV-ce. Ja przejdę się zobaczyć tam, gdzie siedziałem, na te wykoszone łąki. Ty jedziesz tam, gdzie byłeś? Ja też idę tam, gdzie byłem. No dzisiaj Spróbujemy dalej. tak, dzisiaj z podchodu, więc Michał idzie dzisiaj ze mną. Grzesiek wcześniej będzie uciekał do pracy, więc do jakiejś tam spokojnie do 6 sobie popoluje. My zostaniemy może trochę dłużej, pokręcimy się, no ale rui nie ma, nie? To Jeszcze same początki, delikatnie. to jest bardzo, nic nie reagują na wabik. Stawiliśmy samochód, tam pewnie w plenerze słyszycie główną drogę, więc zostawimy auto i idziemy na podchód. No to zobaczymy się około 6 rano, połamanie. Dashbur. Jesteśmy na ambonie, doszliśmy do tej ambony, na której ja siedziałem wczoraj, dlatego że tutaj jest ten pas owsa. Myślałem, że może jakieś dziki jeszcze będą. No i z ambony zawsze lepiej widać. Liczyłem też trochę na przecherę, na tych wykoszonych łąkach nie ma. Jest koza z 2 koźlętami, daleko jest rogacz, tu gdzieś był w takich trawach rogacz, ale tam przeszedł. Po prostu, nie wiem, przebiegł, poszedł gdzieś, nie zobaczył nas, który gdzieś poszedł. Spróbujemy tego kozła podejść, do tego kozła jest daleko, około, myślę, że ponad 500 metrów. Zaraz wam powiem ile. Tam chyba koza wyszła. Z tyłu 520 metrów. No i nic, idziemy zobaczyć. Może się uda tego rogacza podejść. Co ten rogacz ma na głowie? Nie wiem, nie widzę. Coś ma, a co dokładnie? Jeszcze taka lekko jest troszeczkę ciemnawo, słuchajcie, szarówka taka jest, tego światła nie ma pełnego. Podejdziemy do tego kozła, zobaczę, co tam z tyłu wyszło. Koza czy kozioł, Misiu? Koza. Koza, dobra. Moi drodzy, z racji tego, że jesteśmy w kole, w którym ja zaczynałem polować, to jesteśmy też w terenie takim zupełnie innym niż do tej pory widywaliście. My jesteśmy na pograniczu jakby województwa opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Tutaj znajdujemy się koło miejscowości Wręczyca Wielka w obwodzie, no i teraz nie chcę się pomylić, albo 26, albo 35. Koło ma 2 obwody, mi się te numery mylą, ale chyba obwód polny to jest 26. Aczkolwiek nie wiem, czy nie ma teraz nowej numeracji. Musiałbym na odstrzał spojrzeć, bo po prostu nie pamiętam. To jest zupełnie inna charakterystyka niż w Kotlinie Kłodzkiej, tam gdzie polujemy, tam gdzie najwięcej odcinków powstaje. Dlatego, że tutaj te ziemie są takie kiepskie. Jeżeli chodzi o jakość tej ziemi, to jest głównie piasek.
Za mną jest owiec, specjalnie tutaj też przyszliśmy, bo tak jak Grzesiek mówił, że na tym owsie jest szkoda. Jak ja widzę ten owiec tutaj, a widzę ten owiec, który jest u nas w Kotlinie, to jest przepaść. Tutaj ten owiec jak sypnie 500 kg z hektara, to będzie wszystkie pieniądze. To w ogóle nawet nie ma co porównywać. Bardzo dużo tu jest łąk, bardzo dużo jest tu nieużytków. Ta ziemia jest zagospodarowana zupełnie inaczej. Ona na pewno nie ma takiej wydajności, ale to jest fajny biotop dla sarny. My znajdujemy się w uroczysku RTV, tam Michał kręcił, widzieliście wcześniej. Za mną ta wieża stoi. No, widać. Widać ją? No. To jest wieża, która ma ponad 300 metrów chyba wysokości. Dokładnie nie wiem, ktoś będzie chciał, to niech sprawdzi. I powiem wam, powstała ona już kupę lat temu. Jeszcze jak ja tutaj byłem na stażu, to wieżę budowali. Więc no cały czas jest. Dookoła tej wieży mamy no masę takich samosiei, bardzo dużo takich łuz. Tu są takie samosieje sosnowe, brzozowe i tutaj ta sarna ma warunki idealne. Sporo zwierzyny, akurat tutaj to jest koło, w którym się nie strzela nie wiadomo ile. Ja teraz powiem wam z głowy plan, mogę się tam niewiele pomylić, ale jeżeli chodzi o pozyskanie, nie lubię tego słowa, pozyskanie, ale no tak to się przyjęło, dzików, to w całym kole się strzela około 100 dzików. Saren się strzela w granicach 60, wszystkich razem do kupy, czyli kóz, koźląt i rogaczy. Jeleni chyba około 10, trochę lisa też około 100 sztuk. Jest bażant, tego bażanta jest dużo, to jest dziki bażant. Jest sporo kaczki, nie ma tutaj wielkich zbiorników wodnych, ale płynie rzeka Pankówka. Jakieś tam pojedyncze oczka są, więc tutaj też sporo pióra. Więc teren naprawdę fajny. O tyle fajny, że koło ma 2 obwody. Jeden obwód jest polny, drugi obwód jest leśny, typowo leśny i te 2 obwody się łączą. My jesteśmy na tym obwodzie polnym. Ja lubię tutaj polować. Jest kilka takich uroczysk, które mi się kojarzą z tymi początkami, z dzieciństwem. Właśnie tutaj ta klepaczka. Później mamy brzezinki, panki, kawki. To są takie tereny, gdzie no ja tutaj bardzo dużo polowałem. Idziemy, dzików nie było, jakiś rogacz był, ale nam oczywiście uciekł, więc nie udało się podejść. Wracamy, pójdziemy w stronę samochodu i tak jak widzicie, tutaj są takie, nie wiem jak to nawet nazwać, ale dzielnice. Powiedzmy, że mamy znowu później ten taki samosiej w stronę tej wieży, później znowu taki pas poprzecinany. Na sarnę teraz jest dobry czas, bo jest tak godzina, zaraz wam powiem, która jest godzina. Jest godzina punkt 5. To jest czas, kiedy można, ta sarna jest bardziej aktywna, słońce zaraz wyjdzie i ona w tym momencie będzie wychodzić na żer. I do godziny 7 sobie jeszcze spokojnie popolujemy. Także zbieramy się powoli, przejdziemy sobie w stronę wieży. Brakuje tutaj przede wszystkim poprzecznej drogi. Jakby była poprzeczna droga, to jakby tutaj stoimy przez środek tych łąk, pól, to byłoby świetnie. No po prostu tego nie ma. Dobra, najgorsze to, że jeszcze rui nie ma. Słuchajcie, 18 lipiec, a rui brak. Trudno. Przejdziemy się i mam nadzieję, że jeszcze coś spotkamy po drodze. Także wracamy i gdzieś tam powabimy, ale widzę, że to chyba nie ma wielkiego sensu. Nie jest to jeszcze czas, że rogacze na wabik reagują. A idealnym przykładem, że rui nie ma, jest to, że kozy są z koźlętami. Słuchajcie, tutaj mieliśmy kozy, nagrywaliśmy z 2 koźlakami. Wczoraj jak jeszcze na ambonie byłem, w sumie była jedna koza z koźlęciem, druga koza z koźlęciem. Samotne kozy były samotne, były bez rogaczy, więc ewidentnie na ruję jeszcze mamy czas. Idziemy, tam jest taka wykoszona łąka, żeby się nam lepiej poszło i idziemy w tamtą stronę.
Zmieniliśmy miejsce, przyjechaliśmy uroczysko tutaj bliżej mojego rodzinnego domu. Zaczęliśmy podchód, był rogacz, a tam to udało się nagrać, był czy nie? Ten co przy krzakach był, Aha, okej. przez kraj. Były dwa rogacze, 3 w sumie już mieliśmy, ten jeden tutaj. Mogłem strzelać, widłak był, ale mówię, dopiero przyjechaliśmy, mamy fajną godzinę, zejdziemy sobie na dół, obejdziemy sobie takie trzcinowisko, są wykoszone łąki, może coś spotkamy ciekawszego. Nie mam parcia na to, żeby strzelić, aczkolwiek no fajnie by wypadało po nie wiem ilu, z 10 lat temu coś tu strzeliłem, z 15? Nie wiem, naprawdę. Chciałbym bardziej pod kamerę, pod film, także może się uda upolować. Szczerze wam powiem, że wolałbym chyba lisa niż rogacza, ale okej, schodzimy na dół. Na 30 metrów od nas jest rogacz. Młody kozioł. W drugim porożu. Specjalnie nie chcę go płoszyć, żeby nie narobił hałasu. On już nas teraz słyszy. Nie, żeruje dalej. Nie będziemy go strzelać. Nie jest to rogacz, którego bym chciał strzelić, więc tutaj udało się fajnie podejść. Z tyłu za nim w samym narożniku łąki jest żuraw. Także taki naprawdę śląski, fajny poranek. Spróbujemy go nie płoszyć i zejdziemy sobie, pójdziemy dalej. Selekcyjny. Mamy rogacza, moi drodzy, przed nami, tylko że jest trochę daleko, jakieś 160 metrów w trawach. Można go podejść, jakby się udało tutaj zejść, przejść tą gryką bokiem i dojść do tego zielonego krzaka, to można byłoby spróbować go strzelić. Tylko pytanie, czy będzie go widać po prostu, jak zejdziemy ze zwyżki, bo tu jest fajna nowa, tutaj koledzy na Śląsku mówią półka. Wszedłem na nią specjalnie, żeby zobaczyć, co się dzieje, daleko widać. Na lewo jest koza była na wykoszonej łące, tu jest ten rogacz w tych trawach, dalej mamy 2 żurawie. No i stąd teoretycznie można byłoby próbować strzelić, ale dosyć daleko. Jakby się udało skrócić dystans, tutaj jest taki krzak, Michał zaraz wam pokażę, między pomiędzy tymi trzcinami a gryką, no to wtedy byłby strzał bardziej pewny, tylko pytanie, czy będzie widać tego kozła. Posiedzimy, idzie w lewą stronę w ogóle, o poczekajcie, bo był ustawiony w prawo, odwrócił się, przechodzi w lewo. Jak wyjdzie na bardziej takie płone, spróbujemy go strzelić. Jest to szóstak nieregularny, żadna rewelacja, ale kozioł selekcyjny. Tam widzę,
że jest koza, no ale poczekamy chwilę, może akurat już widelec się gdzieś tutaj pokaże. Starszy rogacz, tak mu daje, moim zdaniem jest to rogacz 4-5-letni, na pewno nie jest to rogacz młody. No to ten krzak. Tak, a to jest ten krzak, do którego chciałem podejść? No tam żurewy. Tak jest, tylko że ja myślę, że jak zejdziemy na dół, to w tej trawie niewykoszonej nie będziemy go widzieć, nie będzie możliwości. Tam ta kózka sobie idzie. Ile ten kozak? 180 metrów. Moim zdaniem ciężki temat będzie. I na wabik nie reagują nic, a nic, kompletne zero. Zero reakcji, wabiłem, pimkałem, nic. To nie jest jeszcze ruja. To nie jest jeszcze czas rui. Za tydzień uważam, że będą początki, że te sarny powinny na wabik reagować. Posiedzimy tu chwilkę, a spokojnie, nie ma ciśnienia. Strzelimy to strzelimy, nie strzelimy, nie strzelimy. Nie zależy mi na tym, mówiłem, że wolałbym strzelić lisa. No to w dobry czas. Słuchajcie, jest godzina 6 rano, punkt 6. Posiedzimy sobie tutaj 20-30 minut i jedziemy do domu na śniadanie. Fajne miejsce tu. Bardzo fajnie. Tego nie widzę, ale dobra, tu jest. Wracając do samochodu, chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, dlatego że jak widzicie, drzewa owocowe w łowisku, tak jak tutaj, jesteśmy na środku pól. Do najbliższej miejscowości, tam mamy taką miejscowość, która się nazywa Kawki, za Michałem są truskolasy, no to jest kilka kilometrów. I tutaj mamy no, pola poprzecinane jakimiś trzcinami, łozami i są owocowe drzewa. Takie coś dla zwierzyny to jest po prostu no rarytas. Powiem Wam,
Tutaj ta jabłoń obrodziła niesamowicie. W ogóle wygląda, jakby była szczepiona. Dziwnie to wygląda, bo jedne jabłka są czerwone, drugie są białe, a może chyba tak nierówno dojrzewają. Natomiast dla zwierzyny grubej, jak i dla zwierzyny drobnej, jabłka, które spadną, będą doskonałą bazą żerową. Ja uważam, że jeżeli macie taką możliwość, to u siebie w łowiskach warto posadzić, zanim zaczną owocować, dojdą do tych rozmiarów, trzeba wiele lat, tak? Ale tutaj będzie tak wydeptane na jesień, jak jabłka zaczną spadać, myślę, że końcem sierpnia już przyjdzie tu wszystko. Jenot, borsuk, sarna, dzik, jeleń i co ciekawostkę wam powiem, że jesteśmy w obwodzie, a w zasadzie w uroczysku nawet. To jest takie uroczysko typowo polne, tak? Tam mamy jakieś tam laski, trochę trzcin, tam płynie rzeka, ta Pankówka, o której wam wspomniałem wcześniej. Tutaj są łosie, więc liczyłem na to, że spotkamy gdzieś tego tutaj łosia. Jest tu stała taka, no nie jest ciężko nazwać populacją, ale jest kilka sztuk, które tutaj bytują i bardzo często te łosie są przez kolegów widywane. Wracamy już do auta. Przy aucie pokażę wam, którym wabikiem wabiłem. Podsumujemy sobie tą, powiedzmy, namiastkę rui, bo do rui to jeszcze daleko. Także nasze polowanie, 2 wyjścia z bratem dobiegły końca. Grzesiek musiał wcześniej jechać, słuchajcie, do pracy, dzisiaj poniedziałek, więc ja tutaj trochę gościnnie u rodziców. Jedziemy teraz do Wielunia, ponagrywać następny materiał do Szczęśliwej 13. Zobaczycie już niedługo następną nagrodę. No i co, podsumowując, rogaczy widzieliśmy sporo, sarny widzieliśmy naprawdę dużo. Były żurawie, jakieś po drodze zające. Ani lisa, ani dzika, ani jenota nie było. Więc tak naprawdę rogacze można było strzelić. Tego, co blisko podeszliśmy dzisiaj rano. Ale słuchajcie, ja już wspomniałem wam, wolałbym zdecydowanie strzelić lisa. Natomiast przyjechałem też tutaj, bo chciałem zobaczyć, czy już zaczęła się ruja. Tutaj jesteśmy jakby w centralnej Polsce. Na łączeniu tych 3 województw, bardziej powiedzmy na granicy śląskiego i opolskiego. Teren dla mnie sentymentalny. Akurat jesteśmy w miejscu, gdzie w ogóle opowiadam tu Michałowi, jak tu się wszystko zmieniło. Jest masy nieużytków. Kiedyś tego nie było. Jak ja chodziłem tutaj jako dziecko na polowania z dziadkiem na zające, to tutaj były polowania pędzone. To wszystko było uprawne, wszystko. Teraz mamy masę łąk, nieużytków. Tych upraw jest niewiele. Te uprawy są w stanie słabym, tak? Nie będę tutaj. Te ziemie są kiepskie, tu ogólnie jest piach, tak? Więc tu nie ma się spodziewać nie wiadomo jakich plonów, ale zawsze tu lubię wracać, bo dla mnie to takie miejsce, gdzie zaczynałem polować i na tą ruję przyjechaliśmy za wcześnie. Za tydzień się nie da, za 2 tygodnie jadę na Mazury, więc tam będziemy, już myślę, że za 2 tygodnie na Mazurach ruja będzie, więc myślę, że tam uda się coś nakręcić. No i później się skupimy, może pojedziemy na wschód Polski, zobaczymy, jak czas pozwoli, bo jeszcze na urlopie nie byłem w tym roku. I tyle. Wabiliśmy dzisiaj, ciężko testować wabik, tak? Ale wabiłem dzisiaj wabikiem, którego widzieliście w jednym z poprzednich odcinków. Miałem go na ambonie. No i tutaj ewidentnie widać, że rui jeszcze nie ma. Sarny nie reagują. W jednym momencie nam koza przyszła z tym rogaczem, co tam był. Ale to nie ma oznak żadnych. Ja uważam, że albo ta ruja wystrzeli nagle, będzie bardzo intensywna i krótka, bo już patrząc, zbliżamy się do 20 lipca, więc już ta ruja powinna być taka widoczna. Natomiast ja przez te 2 wyjścia nie zaobserwowałem żadnej oznaki, że ruja się rozpoczęła. Wabiłem przestrachem, moi drodzy, bo ten wabik jest rozbieralny, tu jest fajna ta gumka, można sobie ją ustawić jak się chce. Wabiłem przestrachem, wabiłem mikotem. Reakcji nie ma żadnych. No i tyle. Kończymy odcinek. Widzimy się w następnym materiale. Gdzie go nakręcimy, zobaczymy. Tego materiału już znowu mamy tak sporo. W międzyczasie wstawiliśmy wam wstawkę z pokazu z meblami. No ja byłem pod wrażeniem. Bardziej byłem pod wrażeniem pracy tego pana Sławka, jak tych mebli. No dla mnie meble są piękne, tak? Wyglądały rewelacyjnie. Natomiast to, ile trzeba włożyć czasu i pracy w to, żeby je odrestaurować, no to jest zupełnie inna bajka.
Ja wam mówię, nasz bór. Jedziemy na śniadanie, zjemy. Jedziemy do Wielunia, nakręcimy materiał. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i nasz bór.